3, 2, 1. Zapraszam na drugiego vloga z USA. Tym razem zabiorę Was na wyścig Daytona 24 godziny. Pokażę Wam, jak ten wyścig wygląda od zaplecza, jaka panuje tam atmosfera i jak zgubiłem plecak z paszportami, pieniędzmi i kluczami do kampera. Dzień rozpoczynam od serii wywiadów. Z powodu różnicy w czasie mogliśmy pozwolić sobie na dłuższą regenerację po pracowitym weekendzie na Sebring. No ale to nie oznacza, że plany na F2 i marzenie o F1 się na tym kończy. Witajcie w kolejnym dniu. Ja się zajmuję jak zwykle kucharzeniem. Tymuś szuka już atrakcji, jakie będziemy dzisiaj przeżywać, bo jedziemy gdzie? Na Rolex 24 godziny wyścig Daytona. To już kanapeczki gotowe. Okazało się, że Tymuś boi się masła. Boję się w życiu tylko dwóch rzeczy. Przegrywania i masła. Ruszamy właśnie z toru. Mamy 200 mil do przejechania. Tymuś w pracy ogląda onboardy. Po ponad 3 godzinach drogi w końcu dojechaliśmy do Daytony. Mówię cześć wszystkim. Siemanko, cześć, obojętnie. Dzień dobry, buenos dias, good morning. Good morning, buenos dias. Drugi dzień na Daytonie. Jesteśmy na kempingu. Nie nad całym torem, mamy z 5 minut autem. Dosyć głośno przy ulicy, ale nie jesteśmy tutaj, żeby odpoczywać, tylko jesteśmy tutaj dla wyścigu, tak jak większość tutaj ludzi. Zwijamy się za chwilę na tor i pokażę Wam, jak wygląda kemping na torze, bo atmosfera tam jest naprawdę niesamowita. Ale zacznijmy od kempingu, na którym mieszkam. Za kemping zapłaciliśmy chyba $250 za 4 noce. Więc nie ma jakiejś tragedii, tak naprawdę jak na sezon kamperowy na Florydzie. W ogóle sam tor położony jest tuż obok lotniska w Daytonie, więc co chwila samolot tutaj ląduje. Teraz nic nie słychać, żeby jeździło po torze, ale rano obudził nas huk właśnie aut jeżdżących po torze. Tutaj bardzo niesie się ten dźwięk. Fajne zestawy ludzie wożą, że za przyczepą przeważnie ciągną jeepy. Widać, jak pick-upy ciągną przyczepy. Jest to w miarę norma. Ale te kampery tutaj w ogóle są większe, tu jest jakoś, nie wiem, tak więcej kasy w ten kemping pompowane. Na samym torze też kierowcy w ogóle śpią w kamperach, a nie w hotelach. Wiele też ludzi przyjeżdża właśnie z północy, z Kanady czy z tych zimniejszych rejonów Ameryki na Florydę i siedzą właśnie przez większą część zimy, odpoczywają sobie i dlatego też ceny są tutaj tak duże. A nie idziemy pokazać kim? Nasze królestwo. To i ten? A tu jest. Pokażę Wam jeszcze pralnię. Tak wygląda pralnia. A tu są pralki, tu są suszarki. Tak naprawdę nasz kamperek wydaje się duży i fajny, ale pośród tych wszystkich to chyba jest najmniejszy i najtańszy. Ale te przyczepy są naprawdę duże, nie? Lecimy teraz na tor. I 3, 2, 1. Nie zdążyłem nagrać, ale Tymek powiedział, że najbardziej jara się, że MX-5 tutaj dzisiaj jeżdżę. Dotarliśmy już na wyścig w Daytonie, jesteśmy w środku toru. Spotkała nas niesamowita historia, bo jak szliśmy na tor, to podjechała pod nas jedna osoba i okazało się, że jest pracownikiem, organizatorem wyścigu. This way you don't have to walk as far. Where am I hearing the accent from? Poland. Poland. Yes, we're from Poland. What's your name? Tymek Kucharczyk. How you doing, sir? Good. Well, welcome to Daytona for the first time. Well, let me give you each one of these. Okay, thank you. This is a $2 bill. You won't find them in general circulation in the United States. You just don't see a lot of them. And most people that get them here in the U.S. put them in their wallet and hold on to them for good luck. All right. Thank you. And That's crazy. Thank you. you're very welcome. Więc już wielkie szczęście na rozpoczęcie weekendu. Za chwilę widzę się z moim trenerem Markiem, więc zapowiada się ciekawy weekend. Atmosfera tu jest naprawdę niesamowita, jest dopiero czwartek, ale już czuć vibe wyścigu, więc nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała reszta część weekendu. A spędzą cię ręce, żeby pojeździć?
Ale jak mam być szczery, to też nie wiem, jak tym się jeździ. Co ten Marek, w chowanego się z nami bawi? Nie odbiera ode mnie telefonu. Znam dobrze kierowcę, który jedzie w zespole Marka. No to byłem z Matiasem na obozie. Kiedyś też Matias trochę mi pomagał, jak jeszcze jeździłem w Formule 4. Był ze mną na jednym z wyścigów w roli, powiedzmy, takiego coacha. Czy jest szybszy od ciebie? Nie ma osoby szybszej ode mnie. Marek, mój trener, od 10 lat dba o moje przygotowanie fizyczne i mentalne. Nazwałbym go swoim starszym bratem, ale jest w wieku moich rodziców. Na używanych oponach było w sumie ok. No. Właśnie problem był taki, że miałem dużo przejazdów na takich bardzo starych oponach. Na tych starych oponach w ogóle one nie działały, w ogóle nie miałeś gripu. Dzisiaj czwartek na Daytonie, więc zawodnicy mają bardziej pracowity dzień, kwalifikacje. Fajnie też jakby się postawić z tej perspektywy, gdzie nie mam żadnych zobowiązań wobec zespołu, wobec siebie, wobec fanów, tylko jestem tutaj i sobie oglądam, jak pracują kierowcy na topowym levelu, jak pracują zespoły. W piątek rozpoczynamy od zwiedzania kempingu na torze. Jak widzicie, klimat tutaj na kempingu już jest niesamowity. Widać, że to jest jedna wielka motorsportowa rodzina. Wyobraźcie sobie, jak na kempingu jest tak fajnie, przy tych wszystkich vanach, kamperach. Jak super musi być na torze jako kierowca, kiedy jedziesz i widzisz tyle fanów. Już nie mogę się doczekać do startu wyścigu, który odbędzie się już jutro. Wchodzimy na strefę symulatorów. Jest tutaj parę tych stref od różnych producentów. Zobaczymy, gdzie są najmniejsze kolejki, a potem pokażemy im wszystkim, gdzie jest ich miejsce. Odwiedziliśmy wszystkie strefy z symulatorami, ale nie będę was zanudzał pokazywaniem, jak gramy w grę. Dzisiaj jeszcze nie pokazałem im wszystkiego, jestem tam pierwszy, ale jeszcze jest trochę zapas. Niestety auto nie jest do wygrania, tylko jakiś puchar, ale lepszy puchar niż nic. Ja jestem głodny, chciałem coś zjeść. Ile zapłaciłeś za takie pyszne jedzenie dla widza? Za te 2 wrapy z frytkami $38. Jest git, jadalne. Po obiedzie odwiedziliśmy ekipę Inter-Europol Competition, od której dostaliśmy akredytację na tą imprezę. Fajnie zobaczyć, jak profesjonalnie, ale też w dobrej atmosferze przygotowują się do 24-godzinnego wyścigu. Miałem okazję teraz skoczyć do prototypu LMP2 zespołu Inter-Europol Competition. Pogadałem chwilę z Kubą Śmiechowskim, który w ogóle startuje w tym wyścigu, więc trzymamy za nich kciuki, oby sobie poradzili jak najlepiej. Ich auto bliźniacze zdobyło pole position wczoraj, więc mają dobrą pozycję startową. Kuba startuje 6, więc trzymamy za nich kciuki i liczymy, żeby było jak najlepiej. Oczywiście Polska stoi za nimi murem. – 24 godziny Daytona to prestiżowy, całodobowy wyścig długodystansowy odbywający się na torze Daytona International Speedway na Florydzie. Łączna długość toru to 5,73 km z zakrętami o nachyleniu 31 stopni. Pierwszy 24-godzinny wyścig odbył się w 1966 roku. Jesteśmy w centrum wydarzeń na torze Daytona. Za nami prosta startowa. Tutaj się będą ścigały za parę godzin auta. Wow, ile tu jest ludzi, jaka tu jest atmosfera, naprawdę coś niepowtarzalnego. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Trzymamy mocno kciuki za naszą polską ekipę Inter-Europol Competition. Ciekawe, jak to wygląda z kwestią presji, nie? No bo jak masz ten cały build-up, wchodzą ludzie, auta i tak dalej, ale zaczynasz wyścig i nie siedzisz w tym aucie, tylko oglądasz go. Teoretycznie stres przechodzi na kierowcę, na twojego teammate'a, nie na ciebie. Ty dopiero tak naprawdę zaczynasz wyścig parę godzin po. Dla mnie największa bariera między taka, która mnie powstrzymuje, żeby wejść do wyścigu długodystansowych, to jest to, że mam osobę, która siedzi w moim aucie, nie? I jestem fully zależny od niej, a nie od siebie, nie od tego, co ja zrobię na tym torze, tylko tak naprawdę co ta osoba może zrobić, nie? Może być tak, że ja
Mam powiedzmy stint jako trzeci, nie? Kierowca. Ja mogę w ogóle nie wsiąść auta, bo auto będzie rozwalone po pierwszych 2 okrążeniach. No chyba, że ja bym jechał. Chyba żebyśmy razem jechali. Dałbym ci na jedno okrążenie, tylko żebyś do mety dojechał. To może wtedy tak. Dzięki. Mamy to przybite. Wyścig postanowiliśmy oglądać na najwyższej trybunie. Super nam się oglądało wyścig z trybun, ale dostaliśmy informację, że nasza akredytacja pozwala na wejście na zaplecze wyścigu. Bardzo rzadko mam możliwość zobaczenia, jak pracuje team, ponieważ przeważnie jestem wtedy w bolidzie. Atmosfera plus zmęczenie tak zakręciły mnie w głowie, że zgubiłem swój plecak, a w nim miałem klucze do kampera, paszport i pieniądze na cały wyjazd. Przy pomocy pracowników toru w końcu znalazłem plecak w security, czyli tam, gdzie oni pracują, tam, gdzie odpoczywają. Za nami stoi pole kamperów. Tutaj kierowcy śpią podczas przerw między stintami. Wyobraźcie sobie, że po 2-3 godzinach jazdy musicie tutaj wejść i zasnąć. Jak słyszycie, jest ultra głośno, jesteśmy przy samym torze, więc naprawdę w takiej dużej adrenalinie i tym wszystkim, co się dzieje wokół, a macie max 2-3 godziny na odpoczynek, co po prostu jest wymagające, jest challenging, jak cały ten wyścig. Ostatni dzień wyścigu tutaj na Daytonie, zostało 2 godziny do końca. Tam jest super vibe, zespoły naprawdę ciężko pracują, cały czas coś się dzieje. Dzień finałowy od rana czuć było duże zmęczenie, ale też ekscytację. Prototyp z numerem 43 wpadł na metę jako drugi, tracąc do zwycięzcy zaledwie 5 sekund po dobie ścigania. Tuż za nimi na 3. miejscu finiszowało siostrzane auto z numerem 343, którego jednym z kierowców był właśnie Kuba Śmiechowski. To ogromny sukces. 2 polskie samochody na podium jednego z najtrudniejszych wyścigów świata. Wyścig 24 godziny na Daytonie zakończony. Polska ekipa Inter-Europol Competition z 2. i 3. miejscem w LMP2. Ekipa zmęczona, ale zadowolona, że już to dobiegło do końca. Wielkie gratulacje dla nich. Naprawdę to jest gigantyczne wyzwanie, żeby w ogóle dojechać ten wyścig, a nie mówiąc nic już o walce, o zwycięstwo do samego końca. Naprawdę zabrakło niewiele, ale już takie są wyścigi. Gratulujemy. Fajnie, że polski motorsport jest tak mocny, że polskie ekipy i polski kierowcy prezentują się tak wysoko na światowym poziomie wyścigów. Naprawdę wielkie dzięki za to, że mogłem zobaczyć cały ten wyścig od środka, być z ekipą przez tak naprawdę większość tego wyścigu. Naprawdę niezapomniany experience, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. My się teraz zwijamy, jedziemy do Miami, a potem lecimy jeszcze do Indianapolis.